Ciemny metal to mniej popularny gatunek. Jest trochę jaśniejszy niż black, ale ciemniejszy niż szary. Nazwijmy go posępnym. Powstało kilka ciekawych albumów w tej stylistyce i niewątpliwie jednym z ciekawszych jest Aeternus Beyond the Wandering Moon. Aeternus, po łacinie wieczny, zostaje założony w 1993 roku w Bergen w Norwegii przez Aresa gitary, wokale i Warlocka perkusja, a w 1996 dołącza do nich kobitka Morrigan obsługująca bas i klawisze. Zespół wykonuje muzykę z pogranicza death, black i doom metalu, prościej określaną jako dark metal. W 1994 roku rejestrują demo pod tytułem Walk My Path, w 1995 wychodzi epka pod tytułem Dark Sorcery, zaś w 1997 dla Hammerheart Records wydają swój debiut pod tytułem Beyond the Wandering Moon, o którym będzie dzisiejszy odcinek. Aeternus to zespół, który wyróżniał się na tle norweskiej gawiedzi metalowej, posępnym klimatem oraz połączeniem epickiego blacku wraz z agresywnym deathem, do tego z elementami folkowymi. Beyond the Wandering Moon zostaje nagrany w słynnym Grieghallen Studio, a za suwakami usiadł nie kto inny jak Erik Hundvin, szerzej znany jako Pyten. Produkcja jest ponura, masywna i dynamiczna, co sprawia wrażenie niekończącej się nocy, która nadlatuje na skrzydłach muzyki. Przytoczone wcześniej określenie dark metal pasuje tutaj jak ulał. Poetyckie, baśniowe teksty w połączeniu z głębią dźwięku brzmią razem fantastycznie. Do tego utwory trwające 7-8 minut pozwalają nam zatopić się w tej muzyce i długo nie wracać do szarej rzeczywistości. Praca gitar jest zamglona i eteryczna, brzmienie ich gęste, jednak pełne melodyjnych tekstur. Produkcja prowadzi nas przez 6 rozdziałów tej opowieści. Jednak jak to w balladach bywa, jak coś przygrzmoci, to łopanie i wtedy czekamy, co będzie dalej. Oczywiście blackowy huragan zaraz gaśnie, by powrócić do subtelnie kołyszących nas folkowych rytmów. Wokal jest gardłowy, który jeszcze bardziej wspomaga ten mrok zawarty na albumie. Czasem pojawiają się nawet chóry męskie. W sumie, jeżeli miałbym porównać warstwę blackowo-rytmiczną, to najbliżej albumowi jest do płyty Hades Again Shall Be. Jest epicko i monumentalnie, ale nie jest to album łatwy, wymaga dużego skupienia. Jeżeli wyrzucisz z głowy cały chaos świata, będziesz mógł wędrować tą starożytną ścieżką, ukrytą gdzieś w gęstych lasach, oświetloną tylko blaskiem księżyca, do której doprowadzą cię te ciężkie momenty w stylu My Dying Bride, których jest na płycie sporo. Na albumie panuje głównie mistyczna atmosfera, która wzbrania się jakimkolwiek klasyfikacją. Jednak każda ze składowych ma nam coś ciekawego do przekazania. Zespół łączy się ze starą skandynawską gwardią, co już samo w sobie skłania do przesłuchania płyty, do czego zachęcam i ja. To posłuchajmy teraz fragmentów tego mrocznego albumu. Płyta rozpoczyna się klasycznymi klawiszami kawałka Under the Blade of the Dead, by zaraz przerodzić się w ostre riffy Sworn Revenge, ale zaraz wszystko zwalnia, osiągając średnie tempa. Tutaj nikomu się nigdzie nie spieszy. Wokal jest głęboki, ale zrozumiały, czasami wchodzą nawet gitary akustyczne. Utwór opowiada o wymordowanej ludności, którą pomści wojownik. White Realm rozkręca się wściekłymi gitarami, by po czasie osiągnąć swoje marszowe tempo. W utworze idealnie połączono death i black metal. Ares ryczy jak ugodzony niedźwiedź. Kawałek opowiada o umierającym władcy, który prosi bogów zimy o białe królestwo. Utwór kończy się fajnymi klawiszami. Wintertale zaczyna się tajemniczą gitarą akustyczną oraz kopytami końskimi na śniegu. Miarowy rytm jakby żywcem został wyciągnięty z któregoś z kawałków batorego okresu wikingowego. Przedstawia wojownika, który walczy o honor i dumę z siłami ciemności i zła. Majestatyczne chóry pozwalają jeszcze podbić klimat. I na koniec proponuję To Enter the Realm of Legend. Jest to zamek z lodu zbudowany z marzeń i pragnień, którego ostrzegą orły, sokoły i kruki. Wznosi się on dumnie ponad przeciętność. W utworze walczy Black z deathem i dumem o dominację. Pod koniec jednak zawierają rozejm przy ognisku, przy folkowych dźwiękach The Last Feast.
Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Cover jest bardzo klimatyczny. To rysunek górzystego norweskiego krajobrazu pełnego uśpionych lasów. Całość oświetla blask pełni księżyca. Grafika utrzymana jest jak cała muzyka w monochromatycznych, posępnych barwach, ale jakie piękne to wszystko. Na górze logo Aeternus, na dole tytuł. Wkładka jest w stonowanej kolorystyce. Na pierwszej stronie grafika z krukami dziobiącymi halabardę, otoczone kołem z nordyckimi wzorami. Dalej na kolejnych 4 stronach teksty. Na kolejnej stronie czarno-białe foty muzyków wraz z ksywami i obsługiwanym instrumentarium. Na kolejnej rozkładówce dalsze części tekstów. Na dalszej stronie informacja na temat albumu, gdzie płytę nagrano, kto był producentem, kto zrobił grafiki, zrobił zdjęcia i tym podobne. Dalej ta sama grafika, która otwierała wkładkę, więc krąg został zamknięty. Na stronie zamykającej wkładkę na tle skalistego wąwozu podano tytuły utworów. Na czarnej płycie CD wydrukowano logo Aeternus i tytuły utworów. Na stronie zamykającej pudełko podano tytuły utworów, adres do zespołu, logotyp wydawcy, czyli Hammerheart Records i adres korespondencyjny. Z Beyond the Wandering Moon posępny, melancholijny klimat wylewa się kubłami. On chwyta nas oburącz, by wciągnąć w sam środek tych dźwięków sprzed lat. Wejdź do pokoju, odpal płytę, zgaś światło i zamknij oczy i wejdź do krainy marzeń. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!